Cześć, siemano. Wszystkie znaki na ziemi i YouTubie wskazują na to, że nic nie kręci was tak jak zarabianie w Tibi, a przynajmniej na to pokazuje to, jaki odbiór miał ostatni filmik z top 5 miejscówek do zarabiania dla maga. W związku z czym postanowiłem zrobić dla was drugą część tego filmu, czyli kolejne 5 miejscówek, które według mnie są jednymi z najlepszych do profitowania solo magiem. I od nich właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Na pierwszy ogień rzucamy tutaj piraty na nowej wyspie, która została dodana w ostatnim Winter Update'cie. I tutaj możecie przyjść, myślę, około 150 poziomu, jak najbardziej już powinniście dać radę. Te potwory raczej nie są zbyt silne, myślę, że nawet 100 level by sobie tutaj poradził. Zawsze możecie ewentualnie przyjść w duo. Największym minusem miejscówki jest dostęp, bo żeby się dostać na tą wyspę, no to trzeba zrobić najpierw punkty taskowe, żeby w ogóle dostać się na wyspę, na której są te piraty. Do Exotic Cave'a trzeba zrobić 1200 punktów na taskach, które są co pół godziny. No a żeby się dostać na wyspę, na którą tutaj widzicie na filmie, na której ja biegałem, no to trzeba jeszcze zrobić dodatkowo punkty i pokonać Krakena już na samej wyspie. No ale te piraty znajdziecie też przy Exotic Cave'ie po zrobieniu dostępu na samą wyspę. Jeśli chodzi o profit tutaj, no ja zrobiłem około 500k w godzinę, przy czym tak naprawdę przez pierwszą część filmu nie do końca wiedziałem jeszcze, jak tutaj biegać, nie mam tutaj wbitych żadnych czarmów i tak naprawdę myślę, że da się zrobić tutaj więcej, zwłaszcza jeśli ktoś będzie miał kapa, na przykład myślę, że Knight będzie miał tutaj dobrze, żeby mieć kapa na zbieranie Crystalline Swordów, no ale jak najbardziej profit jest mega spoko. Co najważniejsze, poziom wymagany, żeby tutaj huncić, jest naprawdę mały i praktycznie każdy może tutaj przyjść. Myślę, że mogą tutaj huncić paladyni, magowie i knajci, więc miejscówka jest mega uniwersalna. Kolejnym miejscem, o którym warto wspomnieć, są minokulty obok Mintwallin. To jest miejscówka, myślę, wielu osobom bardzo dobrze znana. Minus jest taki, że jest bardzo długa droga. Ci, którzy byli ostatnio na streamie, zastanawiali się, dlaczego robię postmana. No właśnie po to, żeby nagrać wam ten materiał, ponieważ jeśli nie mamy postmana, nie ma za bardzo sensu się tam wybierać, ponieważ lot na tej miejscówce jest bardzo ciężki. No i tak naprawdę po 20-30 minutach musielibyśmy iść na refill, a droga jest bardzo długa, bo musimy dojść aż do Mintwallin. Jednak kiedy mamy postmana, możemy zabrać ze sobą więcej pustych backpacków, puste parcele wraz z labelami. No i w Mintwallin mamy skrzynkę, w której możemy wysłać sobie lota, jak braknie nam kapa. No i w ten sposób nie będziemy musieli tak często wracać do depo, ponieważ no ten cap stanowi tutaj największy problem. Jak zobaczycie, supli mi tu wiele nie poszło, głównie poszły mi tylko awalanżurny. To jest również miejscówka, na którą możecie przyjść Knightem, Paladynem, Magiem i bez problemu tutaj profitować. Różnica będzie tylko taka, ile profitu będziecie robić na godzinę i na jakim levelu możecie tutaj przyjść. Ja byłem tutaj, pamiętam, w duo setnym Knightem z Druidem i mieliśmy jakieś 250k profitu w godzinę. Wiadomo, że im wyższy level, tym ten profit będzie wyższy. 150 200 Knightem myślę spokojnie możecie tutaj profitować. Natomiast magiem, żeby to miało sens, myślę też 150-200 level powinniście dać radę. Po prostu wtedy jeszcze będzie to nabieganego. Na pewno nie w taki sposób, jak ja tutaj biegałem, że stawałem sobie w 8 potworów i sobie je wybijałem. No i wiadomo, że no ja mam już prawie 600 level, duży magic level, więc to padało szybko i ten profit był troszkę większy, ale myślę, że te 300-400k i tak powinniście być w stanie wtedy zrobić tego profitu. Myślę, że z mniej niż 200 stąd nie wyjdziecie. Przechodząc sobie dalej, kolejną miejscówką, o jakiej chciałbym porozmawiać, są Werehieny i to jest kolejny tak jakby próg levelowy.
Jest to miejsce, gdzie bardzo często ludzie biegają w Team Huncie na małych levelach, bo myślę, że z 60, 80 levele spokojnie tutaj w Team Huncie będą w stanie sobie expić i profitować, będą mieć jak na ten level mega fajny exp i do tego fajny profit. Natomiast żeby tu biegać solo, no to myślę, że Paladyn około 200 poziomu powinien sobie dać już radę. Spokojnie, może nawet na niższym. Jeśli chodzi o Knighta, no to myślę, że ta 200 będzie mu na pewno potrzebna, no bo te potwory, jak już staniemy sobie w 8, to naprawdę potrafią wybombić i to nie jestem pewien, czy 200 Knight sobie solo poradzi, a sądzę, że może mieć z tym problem. No i mag, żeby tak bezpiecznie tutaj biegać, 250 level, myślę, że warto, żeby miał, żeby do tego mieć fajny profit. Bo naprawdę te magii, zwłaszcza te hieny magii potrafią wybombić mocno, bo nawet mi się tu zdarzyło złapać raz czy dwa reda w trakcie huntu, a yellow to w zasadzie norma, bo no jak gdzieś tam przytuliłem się do 3, 4, 5 mobków, no to naprawdę mocno biły. No profit sam w sobie jest mega tutaj, no bo jak zobaczycie, zabiłem 500 ponad k profitu w godzinę, więc myślę, że to mega dobry, bardzo dobry wynik. No też oczywiście bierzemy pod uwagę, że tutaj że ja mam duży poziom, ale i takimi powiedzmy 300 levelami sądzę, że 300k w godzinę spokojnie powinniście profitu zrobić, przy tym mając relatywnie całkiem niezły exp, co mnie zaskoczyło. No i dalej przechodzimy do dwóch miejscówek bliźniaczych. Pierwsza z nich to Winter Elfy, czyli Winter Kurz Castle. No i to jest miejscówka przede wszystkim dla MS-a. Będzie fantastyczna, bo ze względu na flamowe UE, ognistego wave'a, który tutaj będzie wchodził po prostu jak złoto. Do tego MS tutaj powinien wykręcić całkiem niezłego expa. No jak wy zobaczycie tutaj w przebitkach, ja miałem na 150% jakieś 5kk expa druidem, co uważam i tak za całkiem niezły wynik. No i fajny do tego profit. Ja tutaj robię około 500, 600, powiedzmy 500k uśredniając na godzinę. Myślę, że zawsze tutaj powinien być w stanie wyciągnąć. Tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że ja tutaj miałem odpalone czarmy na wszystkie potwory, jakie się tutaj respią. Wy myślę, że możecie tutaj przyjść solo od 300 poziomu, biegając tylko parter, -1 i wokół zamku, nie wchodząc na górne piętra, bo to może być ryzykowne. Górne piętra to jednak polecałbym ten 400 level już mieć, żeby w miarę bezpiecznie móc sobie tam wchodzić. Oczywiście dużo odporności na lód. No i to jest też miejscówka, która jest mega fajna pod duo. Jak możemy tutaj przyjść sobie druidem z paladynem, druidem z knightem, ponieważ możemy tutaj uciekać na firebomby, więc mega fajnie się to będzie nam w duo huncić i też powinniśmy kręcić super profit i super expa jeszcze, powiedzmy na takich już 250 levelach w duo knight druid można tutaj przyjść, z paladynem troszkę więcej, myślę 350 przynajmniej, żeby go po prostu te potworki nie wystrzeliły jak stanie w 8. No i ostatnią miejscówką, o której chciałbym wam wspomnieć, są same elfy, czyli te ogniste. To jest miejscówka, którą ja bardzo lubię, często na niej expię i ze względu i na profit, i na expa, bo zbierając tu bardzo dokładnie lota, tak jak zobaczycie tu w przebitkach, wykręciłem ostatnio, no to był mój osobiście rekordowy hunt i zrobiłem bez żadnych prejów 750k około profitu w godzinę hunta, kręcąc przy tym bardzo przyzwoity exp, bo około 4 milionów na godzinę na 100%, tam było ponad jakieś, dochodziło do 6,5 w piku na 150. Przyjść tutaj możecie, myślę, na 300 poziomie, bijąc tylko parter i +1, żeby bić to w taki sposób jak ja biję, czyli cały zamek łącznie z tym zalustrem, to myślę, że tak 400-450 wypadałoby mieć, żeby to było w miarę bezpieczne.
No ale myślę, że bijąc nawet tylko sam zamek do teleportu, nie wchodząc za teleport na takim 350-400 levelu, po wybiciu pierwszego pula, potem ten resp jak nie będzie pełny, powinniście dawać spokojnie radę. Filmik jak biegać po tych elfach, jak ja to robię, macie u mnie na kanale, gdzieś tu wam się pewnie wyświetli. No i co, również możecie tutaj przyjść powiedzmy na 450 poziomie, czy solo paladynem, czy solo knightem, też będziecie mieć całkiem fajny exp i do tego mega fajny profit. Ja osobiście, no przyznam się wam, że tutaj to co zobaczycie na przebitce to był mój chyba rekordowy hunt, akurat tak się złożyło, szczerze wam powiem, że odpaliłem, żeby zrobić nagranie, no i akurat bardzo dobrze te mopki sypały, mimo że nie miałem żadnego preya ani nic, miałem odpalone wszystkie czarmy, to warto tutaj zaznaczyć i 750k w godzinę udało mi się zrobić. Tak uśredniając na ten moment zwykle robię jakieś 600k w godzinę, więc no może nie jest jakoś bardzo odbiegający wynik, jednak chcę to zaznaczyć, żeby potem ktoś mi nie pisał, że to jest niemożliwe, że tyle wykręciłem. No i tak naprawdę to była ostatnia miejscówka, którą chciałem wam w tym filmiku przedstawić. Weźcie pod uwagę, że ja te wszystkie miejscówki nagrałem mając 600, prawie 600 poziom i 118 magic level bez itemów, więc jeśli przyjdziecie tutaj jakimiś słabszymi postaciami, no to bądźcie świadomi, że po prostu nie wykręcicie takich liczb jak ja. Też pamiętajcie, jeśli chodzi o same elfy, ja dużo tam expię i mam je dobrze obiegane. Winter elfy myślę, że można biegać dużo lepiej niż ja to robiłem, więc te liczby też mogą być lepsze. Jeśli chodzi o piraty czy minoski, to szczerze poszedłem tam tylko i wyłącznie, czy też hieny, na potrzeby nagrania tego materiału, bardziej żeby wam pokazać, że tam naprawdę można zrobić pieniądze, niż żeby wam pokazać jak tam biegać, bo szczerze ja tam nie expię, bo na moim levelu jest to mało opłacalne, no ale na mniejszych levelach myślę będziecie mieć tam bardzo fajnie. Dlatego te liczby, które tutaj widzicie, bierzcie na to poprawkę, że na mniejszym levelu zrobicie trochę mniejsze, ale oczywiście zawsze możecie się wspomóc też preyami, które na pewno wam tego lota bardzo podbiją, więc jak ktoś idzie na profit, prey na lota i jak najbardziej fajnie mieć. No ja oczywiście nagrywałem tutaj ten materiał, który wam tutaj pokazuję, jest bez żadnych preyów, tylko na elfach jednych i drugich miałem odpalone czarmy i no i tak naprawdę to wszystko. Przebitki macie z godziny, liczby widzicie. To jest moje drugie top 5 expowisk na profit. Tym razem pokazałem wam miejsca, w których możecie iść każdą profesją, nie tylko tak naprawdę magami. Także to wszystko. Jeśli filmik wam się podobał, zajrzyjcie też na pierwszą część filmiku, gdzie były typowo miejscówki dla magów, chociaż też nie tylko pokazane. Link zobaczycie gdzieś tutaj, pewnie na górze. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco. No i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!